To była jedna z najbardziej spektakularnych akcji polskiego podziemia. 26 lipca 1944 roku oddział Armii Krajowej dowodzony przez podporucznika Józefa Wieciecha pseudonim Tamarow zdobył silnie ufortyfikowane więzienie w Nowym Wiśniczu, z którego uwolniono 128 więźniów i zdobyto duże zapasy broni. Jak wyglądały kulisy tego wydarzenia? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Piotr Borkiewicz. Od początku okupacji zakład karny w Nowym Wiśniczu znajdował się w centrum zainteresowań zarówno Niemców, jak i członków polskiego podziemia. Ten dawny klasztor karmelitów bosych został w XVIII wieku przemianowany na więzienie, by funkcję tę pełnić nieprzerwanie przez kolejne dekady. Wraz z zajęciem Nowego Wiśnicza przez Niemców, zakład karny został przemianowany na obóz filtracyjny, w którym przetrzymywano więźniów politycznych przeznaczonych do dalszej wywózki, do obozów koncentracyjnych. Taka forma represji była zresztą nieprzypadkowa. Lwią część uwięzionych stanowili bowiem członkowie polskiego podziemia, którymi żywo interesowali się pozostali na wolności wojskowi. Więźniowie byli przecież ludźmi niezbędnymi do sprawnego funkcjonowania konspiracji. Ich pobyt w więzieniu był jednak bardzo niebezpieczny. Ktoś przecież mógł nie wytrzymać brutalnego śledztwa prowadzonego przez Niemców i wyjawić jakieś informacje na temat podziemia. W każdym razie jednak osadzeni pozostawali nieugięci i nikt nie wyjawił żadnych ważnych informacji. Nic więc dziwnego, że żołnierze lokalnych struktur Armii Krajowej postanowili znaleźć wyjście z tej niezwykle trudnej sytuacji, dla której ostatecznie przewidziano jedno rozwiązanie, czyli uwolnienie więźniów. Nie bez powodu jednak sprawę tę wciąż odkładano. Zbrojne zdobycie więzienia było bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Nie tylko znajdowała się tam dobrze uzbrojona załoga, ale sam dawny kompleks zabudowań klasztornych znajdował się na niezwykle stromej skarpie, której sforsowanie byłoby bardzo trudne nawet przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Od południa i zachodu okalały go prostopadłe ściany, a od wschodu wysoki mur z wieżami strażniczymi. Jedyny dostęp do więzienia znajdował się od strony północnej, przy której znajdowała się główna brama prowadząca do kompleksu. Jakby tego było mało, w odległości około 300 metrów, a mówiąc precyzyjnie, w jednej z wiśnickich szkół stacjonowała zmotoryzowana i wyposażona w broń pancerną jednostka 33 Batalionu SS. Kluczowym ułatwieniem pozostawał fakt, że sporą część załogi stanowili dawni polscy funkcjonariusze, z którymi poszczególni łącznicy Armii Krajowej pozostawali w ścisłym kontakcie. Było to jednak zbyt mało i nikogo nie powinno dziwić, że dowództwo obwodu bocheńskiego Armii Krajowej wstrzymywało się z udzieleniem pozwolenia na wykonanie akcji. Nie znaczy to jednak, że nie podejmowano żadnych kroków w celu przygotowania planu ataku na więzienie, który pojawił się na długo przed realizacją właściwego zadania. Nad akcją pracowano od początku 1944 roku. Autorami koncepcji uwolnienia więźniów byli żołnierze z placówki SUM operującej na terenie Lipnicy Murowanej. Żołnierze sporządzili dokładne plany więzienia, lokalnej elektrowni oraz niemieckiej załogi, przykładając szczególną uwagę do przyzwyczajeń komendanta zakładu karnego o nazwisku Schroeder. Atak był przedmiotem co najmniej 2 spotkań bocheńskiej konspiracji. W końcu maja 1944 roku Józef Wieciech, główny inicjator, a w końcu dowódca akcji, spotkał się w miejscowości Łapczyca z Julianem Wieckiem pseudonim Topola, dowódcą 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej. W tym czasie jednak Topola stwierdził, że przeprowadzenie akcji nie jest możliwe. Co więcej, podobną refleksję posiadali żołnierze specjalnie przygotowanego do tego typu akcji oddziału żelbetu Armii Krajowej, którzy zdecydowanie odmówili przeprowadzenia tego typu akcji. Sytuacja uległa zmianie 16 lipca 1944 roku, gdy przy okazji promocji absolwentów konspiracyjnej szkoły podchorążych Wieciech ponownie spotkał się z Topolą. Ten drugi był pod wrażeniem zdolności absolwentów i oznajmił, że przy utrzymaniu takich standardów akcja na więzienie wydaje się całkiem realna. Wieciech nie potrzebował dalszej zachęty i chwilę później w domu małżeństwa Rudników w Lipnicy Dolnej ponownie podjęto temat ataku.
Ze względu na niemal gotowe plany, rozmowę ograniczono do przeanalizowania stanu liczebnego oddziału, uzbrojenia, miejsca koncentracji i oczywiście zadań dla poszczególnych grup oraz odwrotu i ewakuacji odbitych więźniów. Ponadto ustalono kwestię przecięcia kabli telefonicznych, do czego zobowiązał się Sybirak, oraz zorganizowania niemieckich mundurów, czego miał się podjąć Kosa. Ten ostatni, dysponując możliwością wglądu w kartoteki więźniów, zaproponował, aby nie uwalniać kryminalistów, którzy mogli później zadenuncjować Jakowców Niemcom. Sugestię tę, co zrozumiałe, przyjęto bez uwag. Jedynym, czego nie ustalono, był dzień akcji, aczkolwiek dokładnie wyznaczono godzinę koncentracji i rozpoczęcia. Dowództwo nad akcją zaproponowano Turoniowi jako zastępcy komendanta obwodu, jednakże ten odmówił, gwarantując jednak swój udział w akcji. Brak terminu akcji przerwał cynk, jaki bocheńskie podziemie otrzymało 24 lipca. Kosa dowiedział się, że 27 lipca odjedzie do Auschwitz niespotykany jak dotąd na taką skalę transport polskich więźniów politycznych. Należało działać szybko i jeszcze tego samego dnia Wieciech wydał rozkaz uderzenia na więzienie 26 lipca o godzinie 23. Należało tylko poinformować centralę. Tym samym Wieciech wysłał do Topoli Eugeniusza Kowala pseudonim Ewka z nakazem poinformowania o planowanym terminie akcji. Kowal wrócił ze zgodą, dzięki czemu można było przystąpić do realizacji planu. Na miejsce koncentracji oddziału wyznaczono skrzyżowanie dróg Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana oraz Połom Borówna, znajdujące się w lesie Bukowiec. Żołnierze mieli pojawić się tam o godzinie 22. Okazało się jednak, że nie jest to możliwe. Ze względu na transport broni, żołnierze przybyli z godzinnym opóźnieniem, czyli wtedy, kiedy miano przystąpić do szturmu na więzienie. Synchronizacja była o tyle istotna, że jeden z wartowników, w rzeczywistości zakonspirowany żołnierz Armii Krajowej, miał o wspomnianej porze otworzyć główną bramę więzienia. Ze względu na opóźnienie nie zrobił tego, a kilka minut później został zmieniony przez innego strażnika, który nie miał o niczym pojęcia. Co więcej, żołnierz oddelegowany do przecięcia kabli zrobił to już o 22 i tylko szczęście spowodowało, że nikt z załogi się nie zorientował i nie podniósł alarmu. Tymczasem na zbiórkę przybyło 36 partyzantów z 1 Batalionu 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej z placówki Łosoś w Lipnicy Murowanej, dowodzonych przez podporucznika Józefa Wieciecha. Ich wyposażenie stanowiły 2 ręczne karabiny maszynowe, 2 pistolety maszynowe, 4 steny, 1 pepesza, 22 karabiny Mauser, 17 pistoletów oraz od 2 do 5 granatów dla każdego żołnierza. 36 partyzantów podzielono na 6 grup. Grupę szturmową, grupę drugiego rzutu, 2 posterunki stałe, patrol zewnętrzny, ubezpieczenie bramy oraz grupę łączników. Wymarsz wyznaczono na 23:20. Opóźnienie względem pierwotnego planu było spore, a sprawy nie ułatwiło przybycie Kosy, który poinformował o zmianie strażnika i konieczności zbrojnego sforsowania bramy. Mimo wszystko, po krótkiej naradzie Wieciech utrzymał w mocy rozkaz ataku. Akcję rozpoczęto o północy. Najpierw rozstawiono posterunki na wieżach, na których zaskoczeni wartownicy nie stawiali większego oporu, a punkty udało się zająć bez walki. W tym czasie główna grupa szturmowa podeszła pod bramę. Polacy byli ubrani w niemieckie mundury, dzięki czemu uniknięto podniesienia alarmu. Mundury zostały zorganizowane przez Kosę, który jako pierwszy podszedł do strażnika i nakazał mu otwarcie bramy, którą po uchyleniu błyskawicznie sforsowali Jakowcy. Chwilę później grupa szturmowa wbiegła do wartowni i przy okrzykach "ręce do góry" jej członkowie rozbroili niemieckiego oficera i 9 wartowników, od których zażądano otwarcia drugiej bramy. Przed Akowcami pojawiło się kolejne niezwykle trudne zadanie, jakim było sforsowanie trzeciej bramy, którą stanowiła żelazna krata, przez którą doskonale było widać, kto znajduje się po drugiej stronie. Żołnierze wezwali klucznika, który był przerażony obecnością Polaków, a ewentualny bunt z jego strony, ewentualne nieposłuszeństwo błyskawicznie ukróciło wymierzenie w jego kierunku lufy pistoletu. Biegiem przez korytarz, rzucił rozkaz Wieciech. Grupa szturmowa dzieli się na 2 części. Ja z Ewką wpadamy do dyżurki, gdzie siedzi oficer Niemiec z 2 wartownikami i telefonistą. Hände hoch! Krzyczę i trzymam ich pod lufą automatu. Ewka kolejno odbiera broń. W tym czasie do akcji włączył się Kosa z pozostałymi żołnierzami grupy szturmowej, którzy wdarli się do tzw. Izby Pogotowia, w której unieszkodliwili wartowników. Kolejny etap tej arcytrudnej akcji zakończył się sukcesem. Nie był to jednak koniec zmagań. Żołnierze otrzymali rozkaz rozbrojenia posterunków wewnętrznych, a następnie dostania się do elektrowni, której plany skrupulatnie opracowano kilka miesięcy wcześniej.
Jej uszkodzenie lub wyłączenie spowodowałoby, że na więziennych korytarzach zapadłyby egipskie ciemności, a akowcy znaleźliby się w niesamowitej pułapce. Na szczęście wartownik, który znajdował się w elektrowni, został unieszkodliwiony przez skrzata, dzięki czemu uniknięto takiego scenariusza. Kolejnym niezwykle trudnym zadaniem było spacyfikowanie naczelnika więzienia Schroedera. Na czele 10 partyzantów wraz z niemieckim zakładnikiem Wieciech ruszył w kierunku mieszkania naczelnika. Podeszliśmy do drzwi. Oficer zastukał i powiedział zdenerwowanym głosem: Herr Direktor, Luftangriff. Naczelnik odpowiedział coś za drzwi, czego nie zrozumiałem, ale nie otworzył drzwi. Przyłożyłem Niemcowi pistolet do piersi i poleciłem natarczywie wołać naczelnika. Oficer zaczął więc tłumaczyć, że musi rozmawiać, bo w więzieniu jest wojsko polskie. Naczelnik uchylił drzwi, przez które wdarli się akowcy. Co prawda Schroeder wyciągnął pistolet, jednakże został błyskawicznie unieszkodliwiony przez kosę. W wyniku tego zamieszania padł jeden strzał, jak się okazało niecelny i jedyny podczas całej akcji. Pod groźbą śmierci zmuszono naczelnika oraz niemieckich wartowników do milczenia przez co najmniej 30 minut od opuszczenia więzienia przez Polaków. Przezornie postanowiono zresztą nie robić Niemcom krzywdy, aby uniknąć ewentualnych represji. Akcja trwała blisko 2 godziny, po których sprawdzono zdobyczną broń, a następnie rozdano ją uczestnikom akcji i uwolnionym więźniom. Następnie sformowano kolumny, które poprowadził Kresowy, a Wieciech zorganizował straż tylną. Uwolnionych ostatecznie podzielono i rozesłano do zaprzyjaźnionych gospodarstw lub lasów. O świcie część grupy zapadła w lasy szpikówki, a reszta dotarła tam w okolicach południa. Naczelnik Schroeder dochował danego słowa. Niemiecki pościg wyruszył dopiero nad ranem i nie zdołał nikogo schwytać. Akcja na więzienie w Nowym Wiśniczu zakończyła się pełnym sukcesem i to bez jednego wystrzału. 128 więźniów przeznaczonych do transportu do Auschwitz zostało uwolnionych i uniknęło z pewnością dramatycznego losu. Warto również odnotować, że wraz ze zdobyciem kluczy do więziennych magazynów partyzantom udało się zdobyć bardzo dużo broni, amunicji, opatrunków oraz innych przedmiotów niezbędnych do prowadzenia akcji podziemnych. Niestety Niemcy nie zapomnieli o tej upokarzającej dla nich akcji i mimo braku bezpośrednich represji przeprowadzono je z pewnym opóźnieniem 29 października 1944 roku. Tego dnia okupanci spacyfikowali Lipnicę Murowaną, Dolną i Górną. Wzięło w niej udział wojsko, policja oraz kolaborujące z niemieckim okupantem jednostki własowców. Zamordowano wówczas uczestników akcji: Józefa Burdaka, pseudonim Kruk, i Franciszka Michałka, pseudonim Raj, a wielu innych wywieziono do obozów koncentracyjnych. Spośród tej grupy przeżył jedynie Józef Wieciech, dowódca akcji i autor wspomnień, które okazują się nieocenionym wprost źródłem do poznania historii bocheńskiej konspiracji. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Urszulę Babiuch, Kamilę Lenarcik oraz Ewę Ogrodnik. Ponadto pragniemy pozdrowić panów Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Tomasza Sadurskiego, Piotra Borkiewicza, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Piotra Kośmidera, Michela Fendricha, Damiana Stasika, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Krzysztofa Piotrowskiego, Kamila Kubowa, Pawła Łabno, Huberta Kędziorka, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora oraz Rudolfa Miczkę. Pozdrawiamy również patronów Szne Witchen, Ezio Auditore da Firenze i Pawła Pawełkowicza. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.